Hej, z tej strony Madziow. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym to poszperamy sobie trochę w szafie. Podpowiem Wam, co nosić do płaszcza w Pepite. I na sobie akurat mam kamizelkę w Pepite. Nie o tutaj chodzi. Chodzi tutaj o płaszcz w Pepite, który mam, którego dawno nie nosiłam, który idealnie będzie się wpasowywał w wiosenne kanony i w to, co teraz jest trendowe i modne, czyli biel i czerń i ogólnie taki wzór Pepity. Jest to dosyć wymagający wzór, nie powiem, że nie, ale jaką on robi robotę w stylizacji, jak on zwraca na siebie uwagę. Ja już tego doświadczyłam, nosząc właśnie ten płaszcz. I możecie ubrać zwykłe czarne spodnie i on wali po oczach. On po prostu rzuca się w oczy niesamowicie. Sprawia wrażenie takiej ekskluzywności. Sprawia wrażenie takiej... nie wiem, nie chcę tutaj powiedzieć tego sławetnego słowa old money, ale jest to coś, co nigdy nie wyjdzie z mody, mam wrażenie. Jest to coś, co zawsze będzie wracało, jest to coś, co zawsze będzie gdzieś w modzie, w takiej klasyce modowej, więc uważam, że warto poruszyć ten temat, warto przypomnieć sobie o tym wzorze, o tych rzeczach, które mamy w szafie. Dajcie mi znać, czy wy macie coś w Pepite, czy nosicie i jak nosicie. Podzielcie się ze mną tymi swoimi waszymi doświadczeniami. Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach, a ja dzisiaj Wam podpowiem co nieco. Zobaczę, co ja mam w szafie i podpowiem Wam co nieco, jak wystylizować taki płaszczyk albo w ogóle taką rzecz, która jest w Pepicie, ale skupmy się tutaj na płaszczu. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeżeli lubicie takie filmy poradnikowe również na temat konkretnej części garderoby. Tak jak mówię, dzisiaj zajmiemy się płaszczem w Pepite. Muszę powiedzieć, że dawno nie byłam w tym płaszczu, więc będzie to bardzo ciekawe doświadczenie. I tak, żeby powiedzieć, co pasuje do wzoru w Pepite, to należy wypowiedzieć na głos pewien banał, a jest to banał, który mówi o tym, że do wzoru pepitowego pasują kolory z tegoż wzoru. I koniec, dziękuję. Kończymy filmik. Jeżeli mamy Pepite w biało-czarny wzór, to jest taka klasyka, no to będą pasowały wszystkie biele, wszystkie ubrania w białym kolorze, większość i wszystko w kolorze czarnym. Ale nie zawsze ta Pepita jest właśnie w takim odcieniu i zaraz Wam pokażę. Mam też drugą kamizelkę, która jest w kolorze biało-beżowym, takim brązowym, więc również biel będzie tutaj pasowała i wszystkie odcienie właśnie tego beżu, wszystkie odcienie właśnie takiego piaskowego odcienia. Widziałam też, że są szarości, no po prostu każdy kolor możecie połączyć z bielą i to już będzie wyglądało. Więc mamy to za sobą, możemy iść dalej. Pozwólcie, że się tutaj wspomogę moimi notatkami. Pierwsza stylizacja, o której chcę Wam powiedzieć, która będzie najfajniejszą stylóweczką, najfajniejszym, najbardziej elegancką, najbardziej zwracającą uwagę, najbardziej taką wymuskaną stylóweczką będzie będzie zestaw a la paryżanka. I co my tutaj mamy? Mamy płaszcz, oczywiście, gra główną rolę. Mamy do tego czarne spodnie, mogą być skórzane, mogą być zwykłe. Mamy do tego zwykły czarny long sleeve, tak jak ja dzisiaj, słuchajcie, zwykły czarny long sleeve, czyli czarna baza pod spód. I do tego dokładamy, słuchajcie, czerwone dodatki, czyli czerwona torebka, czerwone usta. Ja tutaj dodałam jeszcze czerwony beret. Wybaczcie mi, jeżeli on jest źle ułożony. Ja w berecie chodzić nie umiem, chociaż swego czasu chodziłam. Taka byłam patrzenka, tak mnie mamunia ubierała. Więc czerwony beret, naprawdę, może się wydawać, że jest to taka klisza, jest to takie sprawdzone połączenie, ale jakżeż wyglądające, jakżeż robiące wrażenie, więc można dodać właśnie te czerwone usta albo jakiś czerwony szal. Nie przesadzałabym z tą czerwienią, max 2,
porywach do 3 rzeczy w kolorze czerwonym, więc ja tutaj wziąłam czerwoną torebkę, czerwone usto i czerwone nakrycie głowy. To moim zdaniem prezentuje się genialnie, ale oczywiście możecie, tak jak mówię, dołożyć też jakiś czerwony but, możecie dołożyć czerwony szal. Nie wszystko naraz, wszystko oczywiście z takim pieprzykiem. No i oczywiście czarne okulary. Jeżeli mowa o paryżankach, to nie możemy tutaj zostawić okularów. Okulary muszą być duże, czarne, do takiego zestawienia. To wygląda fajnie, elegancko, z pazurem. Ta czerwień rzeczywiście robi tutaj robotę, uważam. Ta czerwień jest taką kropką nad i, prawda? Druga stylizacja, o której tutaj myślałam, jest to stylówka z czarną sukienką, więc również tutaj mamy czarną bazę. Myślę, że raczej większość z nas ma więcej czarnych ubrań w swojej szafie niż białych, więc to będzie dosyć proste. Więc ubieramy czarną sukienkę, do tego oczywiście, że czarne kozaki, płaszcz jako główna rola, ciemne rajstopy oczywiście i też ciemna torebka może być to torebka również czarna, ale może być torebka jako taki dodatek kolorystyczny. Więc ja tutaj pokazuję Wam wersję z bordową torebką, jak to wygląda, i pokazuję Wam wersję z czarną torebką. Może to być czarna torebka, może to być czarny plecaczek, coś takiego bardziej wymyślnego. No w każdym razie stylówka cała na czarno jest to podstawa, więc jeżeli macie płaszczyk w Pepite, nie wiecie co ubrać, no to wystarczy bazę zrobić pod spodem czarną i to już wygląda bardzo dobrze, bardzo elegancko. Nie powiedziałabym, że mrocznie, bo zakładacie ten płaszcz, który ma jednak bardzo dużo białego, który jednak jest wzorzysty, który jednak rzuca się w oczy, więc albo zakładacie tą bazę ze spodniami, albo zakładacie bazę z sukienką i to już ze sobą gra. Niewiele potrzeba tak naprawdę i kocham takie stylizacje, kocham takie rzeczy, gdzie jesteście normalnie ubrane. Ja zawsze mówię, macie na sobie zwykłe dżinsy i t-shirt, zakładacie coś i to wygląda przebosko. Nie musicie już nic więcej robić. Uwielbiam takie rzeczy. Więc czarna baza, no czerń jest elegancka, czerń jest ponadczasowa, nie mam tutaj dyskusji. Jeżeli chcemy zrobić mały sznycik, to kolejna stylizacja będzie z czerwoną sukienką i to już zaczyna wyglądać o wiele, wiele bardziej ciekawie, bo mamy pod spodem coś w innym kolorze. Więc czerwona sukienka. Tutaj mam na sobie, na pewno będę miała na sobie sukienkę od Modasa Exclusivanek. Jest to chyba moja jedyna czerwona sukienka, którą kocham, która sprawdza się na takie okazje. Do tego właśnie płaszcz, kozaki i tutaj jeszcze dołożyłabym jakąś czerwoną gumkę do włosów, ewentualnie czerwoną opaskę do włosów, właśnie jako taką kropkę nad i. Torebki bym nie dokładała. Uważam, że ta czerwona sukienka już po prostu wychodząca spod tego płaszcza już jest dużym zamieszaniem w tej stylówce, więc właśnie albo może jakiś kolczyk, albo pierścionek z czerwonym oczkiem. Wiecie, no po prostu coś takiego bardzo, bardzo delikatnego. Kolejna stylóweczka, czyli coś na ciepło, coś z innym kolorem niż czerwony. Jak widzicie, po prostu do tych pepitek, no chodzi mi po głowie kolor czerwony, no bo wydaje mi się, że to wygląda super elegancko, super ciekawie, trochę właśnie tak jak mówię paryżanka, ale przełamuje tą czerń i biel. No bo jak chcecie, taka w ogóle jest zasada. Jak chcecie wyjść z tej zasady czerni, no to tak samo pod spodem możecie się ubrać całe na biało. Dlaczego nie? Teraz jest też taka moda na te jasne kolory, w których chodzi się właśnie zimą, więc czy białe spodnie, białe dżinsy, czy właśnie jakiś biały sweterek, jak najbardziej do takiego płaszczyka też będzie pasowało. Więc tutaj w tej stylizacji, którą nazwałam ciepło, mamy dżinsy po prostu. Uważam, że dżinsy pasują do wszystkiego i zakładając do dżinsów ten płaszcz, właśnie łamiemy pewien konwenans takiej eleganckości.
takiego bycia elegancką, bo mamy na sobie dżinsy, mamy na sobie sweter fioletowy, dodałam tutaj fioletowy sweter. Dżinsy mogą być w różnych krojach, ja nie mam żadnego uprzedzenia, żadnej porady tutaj na ten temat. Mogą być w różnym kroju, mogą być rurki, moje ulubione, mogą być szersze, mogą być bardziej skaterskie, mogą być mam dżinsy, no każde po prostu dżinsy będą wyglądały dobrze. Do tego właśnie dołożyłam sweter fioletowy, zobaczcie jak ten fiolet też tutaj wygląda, no po prostu wydaje mi się, że przegenialnie. Sweter fioletowy, myślę, że każdy kolor, tak sobie myślę, że ta czerwień, którą sobie wymyśliłam w głowie, która jest takim może troszeczkę stereotypem do tego typu stylizacji i myślę sobie, że każdy kolor będzie wyglądał naprawdę fajnie. I neonowy, i różowy, i żółty kanarkowy, jako ta kropka nad i, jako ten jeden dodatek, jako po prostu strzał między oczy komuś, no to przechodzień, który po prostu nas zobaczy w takiej bombie kolorystycznej, no to dostaje takiego strzała między oczy, no nie oszukujmy się. I tutaj ten kolor fioletowy zagrał tym strzałem. Do tego mamy botki, trepy. No i torebka oczywiście z Propsa czarna, no nie może być inaczej, jest moją ulubienicą jesień i zimy. No ogólnie jest luźno i jest ciepło. Jest ciepły sweterek, są luźne dżinsy, jest to taka stylizacja bardzo miejska, bardzo luźna, bardzo taka, no nie powiedziałabym, że frywolna, ale taka nonszalancka. Także trochę mi się chciało pomyśleć nad tą stylizacją, a trochę mi się nie chciało myśleć nad tą stylizacją. Ja uważam też, że ja się nie boję koloru. Wiecie o tym, ja się nie boję koloru, ja uwielbiam kolorowe rzeczy i zawsze chodzę jak ta papuga. Mam taką jedną znajomą, która cały czas chodzi na czarno. Może nie dlatego, że ma taki zawód, czy no chodzi na czarno ogólnie, czy lato, jesień, zima, cały czas chodzi na czarno, a ja chodzę właśnie jak ta papuga i jak my się spotykamy razem, no dosyć często się też widujemy, no to ja się czuję jak papuga. Ja się przy niej czuję jak papuga, bo ja wiecznie mam dowalony żółty kanarkowy sweter, tęczowy sweter, tęczową kurtkę w kwiaty, no po prostu zawsze mam dowalony koloru, ale nie boję się tego, lubię tego typu ubrania. No, każdy z nas wyraża się też przez ubranie. Absolutnie nie krytykuję również tej znajomej, nikogo nie krytykuję, kto się ubiera na czarno. Chcesz się ubierać, ubieraj. A ja namawiam zawsze do tego koloru. Namawiam cię do tego koloru. Zobacz sobie coś tam, spróbuj poświrować. No i tutaj poświrowałam. Poświrowałam z tym fioletowym sweterem. No i tak jak mówię, no każdy kolor, tak naprawdę to każdy kolor może do tego być i w ogóle też mi się podoba golf, opcja golfiku, troszeczkę się przełamuje, muszę wam powiedzieć, jeśli chodzi o golfy tutaj mam z Ula Popken najczęściej i są wykrojone w taki sposób, że tak naprawdę nie trzeba ich wywijać, bo one już są fajnie dopasowane do tej szyi, więc ogólnie bardzo mi się podoba do takich krojów marynarkowych, do takich krojów żakietowych, tak jak tutaj mamy w tym płaszczu. Golf, bo już nic nie musimy tutaj pod szyję dawać, nie musimy się gdzieś tam zachmęcać jakoś dodatkową chustą czy szalikiem, to już wygląda bardzo fajnie. I ostatnia stylóweczka, no i nie byłabym sobą, gdybym nie zrobiła stylówki z białą koszulą, no musimy tutaj przyznać, więc są skórzane spodnie, jest biała koszula, jest płaszcz, do tego botki i do tego czarna torba. No klasyka po prostu broni się sama. I połączenie skórzanych spodni właśnie z koszulą, z białą koszulą elegancką, no stało się dla mnie po prostu klasykiem. Kto by pomyślał, kto by kiedyś pomyślał, że tak będzie, no ale no stało się i no muszę wam tutaj to pokazać. To wygląda fajnie, też można dodać koloru, można dodać też wielkie okulary, można dodać też przepaskę, coś nałożyć na głowę, tak samo będzie to genialnie wyglądało. Nawet dodałabym jakiś kapelusz, czarny kapelusz, co wy na to? No, oczywiście, że można, no dlaczego nie? Będzie pasował tak czy siak.
Dajcie mi znać, co sądzicie o tych wszystkich moich propozycjach stylizacyjnych, która spodobała wam się najbardziej, która wpadła wam w oko i czy wy byłybyście w stanie coś wyłuskać, jakbyście miały taki płaszczyk w pepitkę, a może macie, no napiszcie mi koniecznie w komentarzu, jak wy to robicie, jak wy to stylizujecie, co łączycie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Mam nadzieję też, że moje podpowiedzi wam przypadły do gustu, że być może właśnie coś wam podpowiedziałam, że być może czymś się zainspirowałyście. Bardzo bym tego chciała, bardzo bym chciała, że właśnie, żeby te odcinki, w których to grzebiemy w szafach, w których to próbujemy stworzyć jakąś stylizację z rzeczy, które już mamy, były właśnie taką inspiracją do tego, żeby coś pokombinować, żeby niekoniecznie szaleć za każdym razem na zakupach, niekoniecznie za każdym razem mówić, że nie ma się w co ubrać. Nie mam się w co ubrać, tylko troszeczkę ruszyć mózgownicą, troszeczkę kreatywnie się wyżyć i pokombinować. No pokombinować, bo myślę, że w szafie mamy naprawdę dużo rzeczy, które być może są właśnie gdzieś tam w czeluściach, w naszej Narni, w naszej szafie Narni, do których nie sięgamy, a może by pasowało, ja przynajmniej tak mam swoją Narnię w pokoju obok i zapominam sobie o tych rzeczach, jak na przykład ta kamizelka, która świetnie się prezentuje, która jest takim czymś przełamaniem elegancji i codzienności, bo tutaj ona jest poszarpana. Na pewno ją widziałyście, na pewno ją tutaj mierzyłam, właściwie to jest bardzo mało rzeczy, których wy nie widziałyście, których tutaj nie mierzyłam na kanale, więc dobrze, już nie przedłużam. Czekam na wasze opinie, dajcie mi znać, jak wy to robicie z Pepitą. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Pamiętajcie, że można wesprzeć kanał, można wesprzeć klikając przycisk na dole, można zostawić łapkę w górę, można zostawić subskrypcję, można jednorazowo również wesprzeć, żebyśmy się tutaj rozwijali, żebym ja się rozwijała, żeby pojawiało się więcej filmików, takiego wsparcia. Za takie wsparcie będę po prostu wam bardzo, bardzo wdzięczna. No i cóż, na razie to wszystko. Ja się z wami żegnam. Cześć, pa!